Hej, cześć, tu Mateusz z MadMax. Ja Was witam ciepło na czytaniu miesięcznym na wrzesień i tradycyjnie zobaczymy ogólną energię, co ma szansę do Was przyjść i odejść do przeszłości, jak Wy się przedstawiacie, rada oraz informacja, czego raczej nie robić i czego unikać w tym miesiącu. Dalej przejdziemy do czytania na miłość i uczucia dla singli i osób w związkach i całość zakończymy informacją, co wydarzy się w pracy i w finansach. Pamiętajcie jednak, że te czytania są bardzo ogólne i tutaj nie będzie wszystko z Wami rezonowało, więc bierzcie do siebie tylko i wyłącznie to, co Wam odpowiada, a całą resztą w ogóle się nie przejmujcie. Ewentualnie zachęcam Was do sprawdzania czytań również dla swoich znaków ascendentalnych, żeby można było wówczas sobie wyciągnąć taką większą wiedzę z obu czytań dla znaków słonecznych i ascendentalnych. Wagi, przejdźmy do czytania i sprawdźmy, jaka będzie dla Was ogólna energia na wrzesień. Co się zadzieje, co się wydarzy. O, ładna karta, bardzo ją lubię. Co do Was przychodzi, co się pojawia? Jeszcze piękniej. Tutaj wkradła się karta związana z miłością, ale jeśli chodzi o miłość i uczucia, to czytanie a propos tego tematu będzie zaraz po ogólnym. Co odchodzi do przeszłości? No dobrze. Jak Wy przedstawiacie się w tym miesiącu? Ja w ogóle mam wrażenie, że wagi niechętnie wpuszczają nowe osoby albo w ogóle dużo osób do swojego życia w tym miesiącu i bardzo selektywnie podchodzą do tego, z kim rzeczywiście spędzają czas, ale ja mam wrażenie, że jest tutaj już w ogóle specyficznie jedna osoba, z którą rzeczywiście ten czas spędzacie zawsze bardzo chętnie, bardzo dobrze. Ta osoba Was gdzieś napawa energią, optymizmem, ukojeniem. No dobrze, super. Naprawdę fantastyczny miesiąc. Czujecie się jak u siebie. Czujecie się po prostu w domu. Rada dla Was. W ogóle słuchajcie, też tak mi przyszło do głowy, patrząc na Wasz rozkład, że gdzieś w Radzie macie pozostać wagą, że jeśli chodzi o sprawy związane z jakimiś nowymi kontraktami czy decyzjami a propos pieniędzy, to mam wrażenie, że jest tutaj rzeczywiście sukces w tym miesiącu, ale czytanie na pracę i finanse też będzie. Czego nie robić, czego raczej unikać we wrześniu. Słuchajcie, naprawdę świetne czytanie i nad całością w ogóle czytania górują tak naprawdę takie osoby, które wiedzą rzeczywiście, na czym stoją i czują, że mają gdzieś kontrolę nad tym, co się dzieje, ale nie w takim sensie, że rzeczywiście jest tutaj tyle wyzwań, że trzeba tutaj kontrolować wszystko i stresować się. Bardziej jest tutaj spokój związany z tym, że rzeczywiście dzieje się tak, jak powinno się dziać. Albo Wy gdzieś umiecie tak zadbać o rzeczywistość, że można po prostu zaznać ukojenia. Nareszcie, prawda? Zobaczcie, z przełożenia jest dla Was karta kapłana, czy papieża lub arcykapłana. I to jest w ogóle karta związana z bykiem.
ewentualnie z panną lub z koziorożcem, czyli właśnie z tym trygonem Ziemi, ale raczej byk. Ogólnie rzecz biorąc, kapłan jest osobą, która jest bardzo stabilna emocjonalnie, która gdzieś umie, gdzieś tutaj utrzymać kontrolę nad swoim życiem. Kapłan gdzieś ewidentnie ma wszystko poukładane tak jak trzeba, tak jak mu się zachce. Jest to osoba bardzo mądra, która gdzieś umie korzystać ze swojej wiedzy, ze swojego doświadczenia i podejmuje gdzieś słuszne decyzje. I ewidentnie gdzieś ta energia Wam przyświeca, jeśli chodzi o ten miesiąc. Bardzo dobrze. Ogromna stabilizacja, taka w głowie i mądrość. Zobaczcie, jeśli chodzi o ogólną energię, to jest dla Was tutaj karta 9 monet i 9 monet z kolei sugeruje o samowystarczalności, o takim poczuciu, że gdzieś wcale nie potrzebujecie tłumów dookoła siebie, żeby rzeczywiście czuć się dobrze, spokojnie. Ta karta, zwłaszcza w połączeniu z kapłanem, gdzieś sugeruje, że naprawdę umiecie zadbać o swoją przestrzeń i komfort w życiu. Bardzo fajny przekaz. 9 monet w ogóle gdzieś też mówi o tym, że umiecie docenić to, co macie i naprawdę cieszą Was małe przyjemności. Nie musicie gdzieś tutaj codziennie skakać na bungee, czy w ogóle po prostu, dostarczać sobie jakichś super adrenalinowych doświadczeń, tylko po prostu rzeczywiście jest dobrze tak, jak jest, ale tylko i wyłącznie dlatego, że Wy umiecie rzeczywiście o to zadbać. Takie macie do siebie zaufanie. Jeśli chodzi o to, co do Was przychodzi, to zobaczcie, jest tutaj piękna karta 2 kielichów, która oczywiście mówi o miłości. Ona tutaj przedstawia parę 2 osób, które rzeczywiście tutaj sobie ufają, dbają o siebie, szanują się. I teraz tak, to nie musi być wcale czytanie związane z miłością, bo to będzie zaraz. Chociaż jeśli szukacie, potrzebujecie i chcecie, to jak najbardziej na plus. Ale w ogóle 2 monet dwójka kielichów, mogłaby gdzieś tutaj sugerować jakąś jedną bądź niewiele osób, które są blisko Was w Waszym życiu i gdzieś właśnie napełniają Was spokojem, ukojeniem, poczuciem bezpieczeństwa. Czujecie, że możecie komuś naprawdę zaufać, powierzyć mu wszystkie swoje gdzieś problemy, albo nie tylko, nawet macie się z kim cieszyć, macie się z kim dzielić swoją radością, więc to bardzo dobrze. Czujecie też takie zaopiekowanie ze strony tej osoby. 2 kielichów też mówi, słuchajcie, o jakimś pakcie pomiędzy 2 stronami. Więc to jest naprawdę, mam wrażenie, bardzo dobry czas na rozmowy o pracę, na rozmowy, jeśli chodzi o dokumenty i ważne inwestycje. Dobry czas na dogrywanie jakichś umów. I teraz zobaczcie. Tutaj do przeszłości odchodzi jedna z moich ukochanych kart w tej talii. Jest przepiękna. Jest to karta 10 kielichów. Ona tutaj przedstawia rodzinę, ale według mnie, i też tak patrząc na cały rozkład, jest to karta właśnie Waszych bliskich osób i rodziny. Osób, które Was otaczają. Ale ta karta odchodzi do przeszłości, więc jest gdzieś to informacja, że nie żyjecie życiem rodziny, bądź w ogóle życiem innych. Gdzieś tak jakby troski, albo w ogóle sprawy związane z rodziną i z większą grupą osób, gdzieś nie zajmują Wam tak bardzo czasu i umysłu. Wy, tak jak już wcześniej powiedziałem, zajmujecie się sobą, jedną bądź niewielką ilością osób bardzo Wam bliskich, być może bykiem albo panną lub koziorożcem, ewentualnie w ogóle sobą, tak bym powiedział, swoim komfortem i swoim rzeczywiście zadowoleniem z życia. Być może w ogóle zajmujecie się na przykład zmianami w domu albo w ogóle zmianami, jeśli chodzi o miejsce zamieszkania. Tutaj motocykl gdzieś podpowiada, że chyba tak. Zobaczcie, Wy przedstawiacie się jako karta 6 buław, a 6 buław to karta triumfu, zwycięstwa, radości i takiego poczucia, że jeśli podejmiecie
decyzje w zgodzie ze sobą, no to gdzieś tutaj przyszłość naprawdę rysuje się dosyć pozytywnie. Tutaj mam wrażenie, że czujecie się po prostu jako zwycięzcy w tym miesiącu i nie tylko dlatego, że na przykład posiadacie mnóstwo dóbr materialnych, ale być może też dlatego, że jesteście osobami, które są w miejscu, w którym chcą być. Nie potrzebują rzeczywiście tutaj mnóstwo adoratorów i ludzi dookoła, żeby czuć się rzeczywiście dobrze. Nie macie czegoś takiego, że tak jakby desperacko prosicie o czyjąś uwagę. Nie, wręcz przeciwnie. Tutaj zobaczcie, w Radzie jest karta sprawiedliwości i karta sprawiedliwości to w ogóle karta wagi, więc no tutaj jak najbardziej informacja jest taka, żeby być sobą, działać w zgodzie ze sobą, podejmować decyzje w zgodzie ze sobą, a nie to, co wam inni podszeptują. I ja wiem, że to może brzmieć bardzo banalnie, takie zdanie bądź sobą, ale uwierzcie mi, że naprawdę to jest bardzo ważne, żeby innym się nie podkładać, żeby tak naprawdę nie być osobą uległą, no chyba, że chcecie, ale gdzieś tutaj, no rzeczywiście żyć w zgodzie z tym, co podpowiada wam wasza dusza. Karta Sprawiedliwości mówi o tym, żeby pozwolić sobie rzeczywiście na komfort i żeby ten miesiąc był może rzeczywiście troszeczkę mniej dynamiczny, a bardziej skupiony na przykład na relaksie i powiedzmy jakimś tam odpoczynku po intensywnych poprzednich dniach lub miesiącach. Czego nie robić, czego unikać? Jest to Król Kielichów, który mógłby być osobą bardzo rozemocjonowaną, może osobą z rodziny, może ojcem nawet lub bratem. Kielichy to, słuchajcie, mogłyby być związane z jakimiś używkami typu trunki, ale niekoniecznie. Tutaj wypadałoby troszeczkę odsunąć się rzeczywiście, zdystansować od spraw związanych z takimi osobami, jakie tutaj wymieniłem. Mam wrażenie, że gdzieś same muszą dojrzeć do pewnych decyzji. Król Kielichów w ogóle mówi, żeby co? Chyba tyle, skoro mi wypadło z głowy. To znaczy, że nie było istotne. Przejdźmy teraz do czytania na miłość i uczucia i sprawdźmy, jaka będzie dla was ogólna energia w tym temacie. Oj, wagi, piękny miesiąc dla was się tutaj szykuje. Co przychodzi do singli, ewentualnie jak pokazuje się partner lub partnerka w związku. Tutaj akurat dziwna informacja. Jak wy się przedstawiacie? Autosabotaż, słuchajcie, momento. To tak jak byłoby coś się działo, jakaś relacja, pewna osoba, ale gdzieś tutaj czujecie autosabotaż w związku z tą sytuacją. Albo na przykład nie wierzycie w swoje siły, że rzeczywiście ktoś, powiedzmy was, nie wiem, pokocha, albo że uda wam się stworzyć gdzieś tutaj szczęśliwy związek. Albo ktoś myśli o związku jako o ograniczeniu, bo tutaj, słuchajcie, pojawiła się 8 mieczy. Jaka jest dla was rada? Wow, pięknie. Rada to karta sądu ostatecznego, czyli pozwolić sobie na uczucia, na emocjonalność, na czułości, w ogóle dać komuś szansę. Czego nie robić, czego raczej unikać.
No, słuchajcie, naprawdę piękne czytanie. I dla singli, i dla związków takie mam wrażenie, chociaż kolejny motocykl. No cóż tutaj się dzieje, słuchajcie. Zacznijmy od tego, że z przełożenia dla związków karta głupca, no już taka wiele tych motocykli, chyba jakaś wycieczka. Słuchajcie, karta głupca z przełożenia dla związków mogłaby mówić o nowym początku, dlatego że głupiec to karta zerowa, więc ja mam wrażenie, że jeśli chodzi o relacje, to macie szansę coś sobie tutaj wybaczyć, podarować, zrozumieć coś. W ogóle mam wrażenie, że chyba czeka Was wspólna podróż, która może przyczynić się do scalenia Was, szczerze mówiąc, i daniu sobie szansy, jeśli jesteście relacją, która jest, powiedzmy, na przykład po przejściach. Karta głupca dla singli sugeruje właśnie nowy początek i rozpoczęcie od zera. I ja mam wrażenie, słuchajcie, że albo jest już osoba, której wypadałoby dać szansę, albo po prostu pojawia się na horyzoncie ktoś zupełnie nowy, zupełnie inny. Być może nawet podczas podróży, dlatego że głupiec mówiłby o jakiejś przygodzie. No ale w ogóle słuchajcie, no znowu to podkreślę, że naprawdę jest szansa na nową, piękną relację i wypadałoby gdzieś mieć szeroko otwarte oczy i ramiona. Jeśli chodzi o związki, to jest dla Was w ogólnej energii karta Asa Kielichów. As Kielichów mówi nie tylko o początku nowej miłości, ale w ogóle o takim wybaczeniu, napełnieniu emocjonalnym, o czułości, o tym, że jest gdzieś tutaj bardzo dużo zrozumienia pomiędzy Wami, no i dużo namiętności, takiej czułości bardziej bym powiedział. Jak najbardziej znowu to podkreślę, że jakieś podróże mogą Was scalić i w ogóle to jest dobry czas na wybaczenie, danie sobie kolejnej albo w ogóle szansy. No jeśli chodzi o single, to z ogólnej energii ten As Kielichów, czyli początek nowej miłości, sugeruje to, że albo wagi się zakochają, albo zaczną czuć coś do pewnej osoby, która być może już jest nawet w Waszym życiu, lub zaczną czuć coś do zupełnie nowej osoby. No naprawdę, tutaj jest dużo miłości, dużo czułości, dużo pozytywnych uczuć i słuchajcie, no czasami naprawdę musi minąć trochę czasu, zanim rzeczywiście komuś zaufacie i zanim rzeczywiście ta miłość się gdzieś wykształci. Więc tutaj nie chodzi mi o coś takiego, że nagle macie motylki w brzuchu na pierwszej randce, tylko bardziej, że czujecie potencjał w jakiejś relacji, w jakiejś osobie. Ewentualnie już znana Wam osoba, gdzieś zaczynacie coś czuć. Zobaczcie, partner lub partnerka przedstawia się jako piątka monet i jest to karta tęsknoty i jakiegoś braku. I gdzieś najprawdopodobniej Wasza druga połówka oczekuje czułości właśnie, bliskości. Mam wrażenie, że też czuje skruchę, jeśli chodzi o jakieś ostatnio trudne wydarzenia pomiędzy Wami. Ta karta też mówi, że ktoś bardzo chce zainwestować w Waszą relację i może ktoś chce zrobić krok do przodu a propos wspólnego zamieszkania, zaręczyn, ślubu, coś takiego. Zobaczcie, do singli przychodzi piątka monet i jest to właśnie karta braku lub tęsknoty i to jest dziwne, dlatego że z jednej strony wychodzi na to, że przyjdzie do Was coś, co gdzieś to Wasze uczucie tęsknoty, potrzeby czułości wypełni, bo ja w ogóle mam wrażenie, że jesteście osobami, które naprawdę potrzebują bliskości i takiego poczucia, że jest ktoś przy Was, kto będzie nawet nie tyle, że czuwał nad Wami, tylko gdzieś doda Wam poczucie bezpieczeństwa. I to nie chodzi o to, że Wy nie umiecie go sobie zapewnić, bo umiecie, w ogólnym czytaniu to było. Zobaczcie, Wy w związkach przedstawiacie się jako 8 mieczy i jest to jakaś klatka emocjonalna. I teraz tak, albo klatka taka, jak to się mówi? W głowie. Czyli tak, może jest tutaj jakiś autosabotaż i nie do końca wierzycie w siebie.
być może też czujecie, że w relacji jest troszeczkę za mało przestrzeni i o tym też wypadałoby o tym porozmawiać. W ogóle część z Was może kojarzyć bycie w związku albo zrobienie kroku do przodu jako, słuchajcie, coś takiego ograniczającego. Tutaj, jeśli naprawdę coś Wam leży na sercu, jeśli ostatnio było trudno, w tym miesiącu trzeba o tym rozmawiać i gdzieś tutaj dać emocjom się ponieść, dlatego że naprawdę karty sugerują odnowienie związku i gdzieś relacji. Jeśli chodzi o single, to zobaczcie, Wy przedstawiacie się jako 8 mieczy, czyli jesteście osobami bardzo uważnymi i troszeczkę obawiającymi się rzeczywiście dać z siebie coś więcej i zaangażować się, bo wówczas obawiacie się, że ktoś Was zrani, ograniczy, albo że rzeczywiście będzie tutaj więcej cierpienia, ale tutaj słuchajcie, karta Asa Kielichów i karta Głupca sugerują, że naprawdę gdzieś tutaj jest w powietrzu piękna relacja. Wypadałoby odrobić lekcje z przeszłości i zachowywać się inaczej aniżeli w poprzednich związkach, ale też nie trzeba się zamykać na nowe relacje, bo nie tędy droga. Tym bardziej, że Wy gdzieś tutaj potrzebujecie i macie ochotę na czułość. W razie dla związków jest karta sądu ostatecznego, i sąd ostateczny to karta odrodzenia, zmartwychwstania, więc należy wybaczyć, należy dać komuś kolejną szansę, należy gdzieś, słuchajcie, w ogóle robić coś, czego do tej pory wcześniej nie robiliście. I nie chodzi tutaj tylko i wyłącznie o sprawy łóżkowe, ale na przykład ku Waszemu zaskoczeniu wybrać się, na wspólny kurs taneczny, tańca, czy, zachęcić drugą osobę do spędzania wolnego czasu w zupełnie inny sposób, aniżeli kiedyś wychodzić z rutyny. Jeśli chodzi o radę dla singli, karta sądu ostatecznego. Słuchajcie, zaufać komuś, zaufać jakiejś relacji, pozwolić się czemuś rozwijać, zaangażować się, pozwolić też w ogóle na spełnianie swoich potrzeb, bo tutaj czasami możecie iść w taką stronę, że skupiam się na sobie, na karierze zawodowej, na doświadczeniach, zbieraniu ich i to jest super, ale żeby to nie było gdzieś przykrywaniem Waszych potrzeb, czułości, bliskości. Czego nie robić w związkach? Słuchajcie, rycerz mieczy. Walki ze sobą, jeśli już to o siebie. Ale wiecie, tutaj o związek nie trzeba walczyć, jeśli jest miłość. Chodzi o to, żeby rzeczywiście się angażować i jeśli potrzebujecie czułości, mówić o tym. Jeśli tutaj karty sugerują, że druga Wasza połówka potrzebuje tej czułości i bliskości, dawać to. Związek ma być budowany na zaufaniu i na przyjaźni. Czego nie robić, czego unikać dla singli? Rycerz mieczy. Unikać walki ze sobą, ale też walczyć ze swoimi słabościami i z negatywnym myśleniem i ze swoimi ograniczeniami, które gdzieś wykształciły się w przeszłości. Może przez poprzednie związki, może przez coś, co było w rodzinie. Zapytać się siebie, co tak naprawdę Was ewentualnie ogranicza przed byciem w relacji lub wzbudzeniem zaufania, zaufaniem komuś. Przejdźmy do czytania na pracę i finanse. Jaka będzie dla Was ogólna energia? Dobrze, król mieczy, rozważny, inteligentny. Co do Was przychodzi, co się pojawia? Słuchajcie, aż posypały mi się karty. Momento. Jest to karta umiarkowania. Biorę, dlatego że się pokazała. Co odchodzi do przeszłości? Słuchajcie, jakaś decyzja, mam wrażenie, że będzie podjęta.
ciekawy, korzystny miesiąc. Jak wy się przedstawiacie? Znowu sama karta tutaj chciała wypaść, pokazać się, więc ją biorę. Mam wrażenie, że jakieś wasze starania będą albo wynagrodzone, albo w ogóle wypada być osobą dociekliwą, która negocjuje, która próbuje. Jaka będzie dla was rada? Nie zastanawiać się długo i też znowu w zgodzie ze sobą podjąć decyzję jakąś. Czego nie robić, czego unikać. To też na takiej zasadzie, żeby nie słuchać opinii innych albo nie brać ich tak do siebie, bo jeśli podejmiecie decyzję w zgodzie z innymi, to wtedy zrobicie coś wbrew sobie. O! No słuchajcie, kolejny znak dla was, ale nieźle. Momento. No wagi, to chyba będzie dla was ważny miesiąc. Z przełożenia 9 kielichów, karta, która mówi o takim napełnieniu emocjonalnym, poczuciu raczej zadowolenia z tego miejsca, w którym jesteście, ale też karta dogadzania sobie i robienia sobie przyjemności. I wydaje mi się, że rzeczywiście na to nie brakuje wam środków. W ogóle mam wrażenie, że tutaj inwestujecie w swój komfort życia. Czy to chodzi o nowy wypoczynek, czy o, słuchajcie, wyjazd na urlop za inwestycje w to, czy w mieszkanie lub w remont. Tutaj zobaczcie, w ogólnej energii jest Król Mieczy. Król Mieczy to nie tylko przedstawiciel trygonu powietrza, czyli bliźnięta, waga i wodnik, więc wy jesteście w swojej energii super, ale to też jest w ogóle osoba taka stanowcza, dyplomatyczna, która umie negocjować, która jest inteligentna. To może być w ogóle też, słuchajcie, jakiś urzędnik lub osoba, która zna się na jakiejś konkretnej dziedzinie, która was interesuje. Więc teoretycznie macie dobrych doradców dookoła siebie, ale wy też w ogóle wiecie co robić. Dużo jest tutaj skupienia i bardziej stawiacie na jakość aniżeli na ilość. I jeśli chodzi o waszą pracę, nawet jeśli powiedzmy obowiązków jest mniej, tak czy siak przykładacie się, tak czy siak przykładacie się bardziej, w ogóle pracujecie z takim okiem, z takim skupieniem się na detalach, co wam pozwoli po prostu gdzieś osiągnąć większy prestiż. Przychodzi do was karta umiarkowania i umiarkowanie to karta balansu, która mówi o tym, że rzeczywiście tutaj przykładacie się i spokojnie wykonujecie swoją pracę. Być może obowiązków nie będzie jakoś bardzo dużo, ale też w ogóle ja mam wrażenie, że tutaj umiecie zapanować nad sytuacją. Czyli jeśli jest jakieś negocjowanie ceny nieruchomości lub rozmowy o pracę, to wy gdzieś tutaj ze spokojem i z opanowaniem nie dajecie się zrobić w bambuko. Po prostu. Słuchajcie, do przeszłości odchodzi karta kochanków. A kochankowie to karta wyboru. Więc gdzieś wychodzi na to, że podejmujecie decyzję o, po pierwsze, aplikowaniu gdzieś na jakieś stanowisko, o, gdzieś tutaj jakby podpisaniu umowy, jeśli chodzi o jakieś nieruchomości. Ewentualnie, jeśli naprawdę nie czujecie jakichś inwestycji lub zmian, to po prostu słuchajcie, podejmujecie decyzję o tym, że na razie odpuszczacie. Wrócicie do szukania na przykład nowego auta, nowej pracy, nowego mieszkania w momencie, gdy gdzieś pojawi się coś ciekawego. Nie bierzecie byle czego. Mądrze postępujecie w zgodzie z rozumem, aniżeli z sercem. Zobaczcie, wy przedstawiacie się jako 10 buław. Jest to karta ambicji, starania się. I tutaj w połączeniu z kartą umiarkowania, takiego kunsztu, jeśli chodzi o waszą pracę.
Być może rzeczywiście jest mniej obowiązków, ale po pierwsze, robicie wszystko, żeby wykonywać dobrze swoją pracę i na podstawie na przykład tego swojego kunsztu jakoś tam pozyskiwać więcej klientów czy więcej zleceń, ale też bym w ogóle powiedział, że bardzo staracie się polepszyć swój komfort swojego życia. To już co mówiłem wcześniej. I tutaj mam wrażenie, że w to przede wszystkim chcecie inwestować. Rada dla Was. Karta żonglera wyborami, czyli 2 monet. Jeśli jesteście czegoś nie do końca pewni, jeśli nie czujecie tej pewności, odłożyć to na później. Gdzieś tutaj decydować w zgodzie ze sobą. 2 monet, balansować i rzeczywiście próbować zrobić tak, żeby się nie narobić, ale zarobić. I nawet jeśli macie mniej obowiązków, wykorzystać ten czas na jakieś szkolenie, na poprawienie na przykład jakichś swoich umiejętności, na rozwój. Czego nie robić, czego unikać? Jest to, zobaczcie, karta 7 monet. Ta karta mogłaby mówić o zwlekaniu, czekaniu i to jest na tej zasadzie, że potwierdzenie przekazu. Jeśli macie więcej wolnych dni lub na przykład mniejsze są wymagania zawodowe, jeśli o Was chodzi, no to przez to, że w ogólnym rozrachunku jesteście troszeczkę bardziej zrelaksowani, no to po prostu pozwolić sobie na to, żeby gdzieś tę energię spożytkować na coś innego, na jakiś rozwój, naukę, coś dla siebie, coś co nawet pomoże Wam w przyszłości, że tak powiem, zarabiać więcej pieniędzy. Tutaj też jest informacja, żeby zaplanować coś bardzo dobrze i negocjować, jeśli mają być jakieś inwestycje. Moi drodzy i moje drogie, ja Wam dziękuję za uwagę i życzę fantastycznego miesiąca. Subskrybujcie kanał i zostawiajcie po sobie ślad w postaci komentarzy i kciuków w górze, dlatego że pomoże mi to w rozwoju go i wtedy będzie więcej czytań. Trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia. Hej, cześć i papa.